Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat. Dzień dobry Państwu, dobro jutro. Dzisiaj mam dla Was prawdziwą gratkę. Otóż jestem w Chorwacji, ale chcę pokazać Wam miejsce, które leży z dala od utartych turystycznych szlaków. No bo jak jedziemy do Chorwacji, to najczęściej gnamy albo na Istrię, nad Adriatyk, albo też do Dalmacji, nad Adriatyk. No jeszcze nam pozostaje nad Adriatykiem Kwarner. No więc tam jedziemy. I niektórzy jadą, ile mocy fabryka w ich silnikach dała, a niektórzy zatrzymują się po drodze, ale to po drodze najczęściej jest niedaleko od utartych szlaków, czyli niedaleko od autostrady, tej wiodącej na Istrię, czy też tej wiodącej do Dalmacji. Tymczasem my jesteśmy z dala od tej autostrady, znaczy nie 500 kilometrów, Chorwacja nie jest ogromna, ale z 50. Jesteśmy w zachodniej Slawonii, czyli na przeciwnym krańcu tej krainy niż Osijek. Jesteśmy w mieście Daruvar, mieście, a w zasadzie miasteczku. To jest miasto w kategoriach chorwackich, ale w naszych kategoriach jest to miasteczko. 10 000 mieszkańców mniej więcej. I co jest atutem tego miejsca? No to wszystko będziemy dzisiaj pokazywać, ale mówiąc teraz w największym skrócie, Daruvar jest takim miejscem, które jakby zapomniało o tym, że monarchia Habsburgów już nie istnieje. Z czym mi się kojarzą miasteczka w dawnej habsburskiej monarchii? No przede wszystkim z wielonarodową mozaiką ludności. Po drugie, z parkami, w których rosną platany. No i po trzecie, bardzo często z wodami termalnymi. I to wszystko mamy tutaj w Daruvarze. O tej mozaice ludności będziemy jeszcze mówić. Tu mamy platana z roku 1860. No i mamy wodę termalną. Jesteśmy dosłownie 200 metrów od centralnego punktu miasta i tutaj w tym przepięknym parku zaczyna się część Daruvaru, która nie bez powodu nazywa się Daruvarskie Toplice. No więc sam począteczek. Pierwszy budynek kąpielowy z roku 1762. Ten z końca XVIII wieku. No i mamy rzeczy nieco późniejsze. Teren, na który teraz wkraczam, został zagospodarowany w XIX wieku, bo z tego czasu pochodzą owe budynki. No ten na przykład to były słynne błotne kąpiele. Były, bo to działało do roku 1991, czyli do początku wojny domowej w Jugosławii. I w tej chwili w środku następuje intensywna renowacja i niedługo zostanie oddane do użytku jako centrum wellness. W ogóle, jeśli już wspomniałem o tej wojnie, to akurat Daruvar został oszczędzony, ale niedaleko stąd jest kiedyś słynne uzdrowisko Lipik. Tam była stadnina koni lipicańskich. Ono zostało niemal totalnie zrównane z ziemią. A tutaj kolejna habsburska perełka, czyli klasyczna, uzdrowiskowa architektura i ten wspaniały park. A teraz muszę Wam pokazać, dlaczegoż to miejsce było już znacznie wcześniej używane jako miejsce na wywczas, jako miejsce na rekreację i jako miejsce na leczenie. To nie jest, moi drodzy, zwykła, przypadkowa sadzawka. To jest jeden ze skarbów Daruvaru, który w tym miejscu ponad ziemię wypływa. To jest mianowicie woda termalna.
I owa woda termalna wypływała już tutaj z podziemi w czasach rzymskich. Pamiętajcie, rzymska prowincja Panonia. No i Rzymianie dostrzegli łacno, że owa woda doskonale leczy. I tutaj przyjeżdżali legioniści, no i po prostu zażywali kąpieli w tym, co spod ziemi tryska. Aquabalise, tak to Rzymianie nazwali. Zatem można śmiało powiedzieć, że ta termalna kariera Daruwaru zaczęła się w czasach rzymskich. W czasach rzymskich się zaczęła, ale w czasach habsburskich się rozwinęła. Oto współczesne wykorzystanie Aquabalise, czyli kompleks basenów napełnianych wodą termalną, ową wodą, która biła tam w sadzawce w parku. Oczywiście te baseny zewnętrzne otwarte są tylko w sezonie letnim, ale mamy też kompleks basenów całorocznych. Dlaczego tutaj dzisiaj nie ma ludzi? Zasadne pytanie. Ano dlatego, że jesteśmy tu akurat w poniedziałek, tak się złożyło, a poniedziałek to jest dzień porządkowy, higieniczny. Zatem to wszystko właśnie w poniedziałki jest zamknięte, bo całość szorują. O czym warto pamiętać, jak się planuje swoją wyprawę w tę stronę. Moi drodzy, oczywiście wiecie doskonale, jak kocham na główkę skoczyć do błękitnych toni Adrii. Ale moją drugą pasją, wcale nie spowodowaną upływającym czasem i narastającym wiekiem, lecz taką przyrodzoną pasją jest jeżdżenie po środkowoeuropejskich termalnych uzdrowiskach, większych i mniejszych. Zjeździłem ich multum na Węgrzech, na Słowacji, w Słowenii. No a teraz do tej listy z prawdziwą przyjemnością dopisuję takowe miejsce. Ludzie tutaj, najczęściej bez ruchu, na których ta woda termalna działa. I oni myślą, że zrobili dla siebie coś dobrego, że stracą kilogramy, że przejdzie im reumatyzm, a potem idą do restauracji i jedzą, a potem znowu skutki tego obżarstwa chcą stracić w owych toniach. To jest piękne, to jest taka pętla, to jest środkowoeuropejskie perpetuum mobile. Termalne wody, dobra kuchnia i habsburska architektura. Kocham to po prostu. Tam mieliśmy park wodny z wodą termalną, a tutaj mamy część uzdrowiskową i baseny również z wodą termalną, ale czynne przez cały rok. Część bardziej leczniczo-rehabilitacyjna. A tu mamy Igora Miotę, czyli poniekąd sprawcę naszej wizyty w Daruwarze. Nie wiem, czy pamiętacie nasz odcinek, pływaliśmy po delcie Neretwy, Iza i Igor, kanał Prawdziwa Chorwacja. Igor nas wtedy zapraszał do Daruwaru. Igorze drogi, i się spełniło. Dzień dobry, dobry den, dobar dan. A pięknie powiedziałeś w 3 językach. Bo po węgiersku nie umiem powiedzieć. I ona podkiwała. Jona powiem tylko. Ogólnie tak. Dlaczego tak pozdrawiam? Bo właśnie Daruvar bardzo znany z dużo mniejszości narodowych. Z tego sam jestem przykładem. No właśnie, jaka jest twoja rodzinna historia? Matka strona matki po czesku, wszystko. Aha. I jesteśmy Czechami. Także ja jak ogólnie mówię o sobie, to zawsze mówię, że jestem półczechem. Aha. A z babci strony to jest taka dobra, dodatkowa mieszanka, gdzie mamy trochę chorwackiego, ale mamy też węgierską, to jest dziadek od mojej babci pochodzi z Węgier, mamy niemiecką rodzinę, także tak naprawdę jestem takim mini Austro-Węgrem. Ja jestem wszystko właśnie. No i to jest właśnie, jeszcze o tym nie mówiłem, ale skoryguj mnie, jeśli coś źle powiem. Mamy rok 1699, cofnęliśmy się w czasie hen. I pokój w Karłowicach. I te tereny, Slawonia, przypada monarchii habsburskiej. Turcy wychodzą i głównie cesarzowa Maria Teresa, ale też wcześniej się to działo, sprowadza tutaj osadników. I teraz postaram się wymienić wszystkie mniejszości Daruwaru i okolic. Daruwar ma 10 000 mieszkańców. Tak. No więc 10 000 mieszkańców plus okoliczne wioski. Więc Węgrzy,
Serbowie, Słowacy, Włosi, są wioski włoskie, Tak. Czesi, to bardzo druga chyba Pierwsza mniejszość. Tak. Trochę Polaków jest też, niedaleczko, ale to wszystko są Chorwaci o różnych korzeniach. Tak. Do tego mamy i Bośniaków, Albańczyków, Kosowarów, Niemców, nie wiem czy powiedziałeś. Ja też już nie pamiętam. Ale no, bo ich jest dużo, bardzo dużo. I co jest bardzo piękne w tym wszystkim, po prostu, że się tu tak spokojnie wszyscy sobie żyją, bez żadnych pretensji, bez żadnych wal, bez żadnych problemów. I to jest tak bardzo, bardzo ładne. Powiedziałem, Daruwar, miasto, które jakby zapomniało, że monarchia habsburska już nie istnieje. Będziemy jeszcze te tropy wieloetniczne tutaj śledzić, a na razie pozwólcie nam nacieszyć się wodą termalną, która jest bardzo gorąca, jak się tutaj jest w zimie, ale w tej chwili, zważywszy na temperaturę powietrza, chłodzi niezmiernie. Bardzo przyjemnie. Igorze, jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie. Ja dziękuję. Gdyby nie ty, to pewnie byśmy tu nie trafili. To wspaniałe. Wspaniałe mieć tak zacnych przewodników. Ja wam dziękuję, że tu jesteście i że pokazujecie to miejsce. Chwala, Dick, Dziękuję. Keserem Sejpen, Danke. Danke, Grazie. grację można też powiedzieć. No, generalnie dzięks. Widzieliście to miejsce przed chwilą podczas naszego spaceru po parku. Piękny pawilon parkowy, secesyjny z czasów monarchii. Ale teraz chcę wam pokazać, że tutaj mieści się restauracja. Nazywa się Terasa. I ta restauracja jest po prostu ukazaniem na talerzu historii Daruwaru. No już sam rzut oka na kartę. Widziałem tam na przykład rosół skóry z kluseczkami wątrobianymi. Jest oczywiście wiener schnitzel. Są dania ogólno, powiedzmy to habsburskie, są dania lokalne, no i są dania lokalne czeskie, no bo mówiliśmy o mniejszości czeskiej. No więc zacznijmy je opisywać. Mam ich przed sobą sporo. Co tu mam? Piwo staro-czeszko. To jest browar, który tutaj zaczął działać przed browarem w Pilźnie. To jest pierwsza połowa XIX wieku. Ja to widziałem w Chorwacji wiele razy, ale myślałem, że to jest taki marketingowy zabieg, jak u nas się czasami nazywa pewne piwa czeskimi, a z Czechami nie mają nic wspólnego. Tymczasem rzeczywiście ta mniejszość czeska założyła tutaj w pierwszej połowie XIX wieku browar i to piwo do dzisiaj jest produkowane. Piwo piwem, o nim jeszcze będziemy mówić. Teraz dania. Jakie to jest piękne. To jest mianowicie gulasz z dziczyzny. 2 rodzaje mięsa. Jest to mianowicie dzika świnia oraz sarnina. Do tego na parze gotowane knedle czeskie. No, bardzo podobne jak w Poznaniu. Zobaczcie, nie są one kupione w sklepie, gdyż różnią się wielkością. Ten jest większy, ten jest mniejszy. I sos, który jest gęsty od cebuli, a nie od mąki. Mięso rozpada się w ustach. Doskonała rzecz. To jest jeleń. Duszony jeleń, pieczeń z jelenia duszona z ciemnym piwem. Do tego są daruwarskie ziemniaki, czyli mamy ugotowane ziemniaki. Teraz te ziemniaki są wrzucone na patelnię, a wcześniej na tej patelni w dużej liczbie trafiła drobno posiekana cebula, która została zrumieniona. Do tego pietruszka. Ziemniak jest ok, ale sprawdźmy kolegę jelenia. Niezwykle owe sosy są lekko słodkawe. To jest bardzo charakterystyczne właśnie dla czeskich kulinarnych wpływów. Tutaj coś, co wcale nie jest risottem. Owa dziczyzna to wynik faktu, że dookoła są lasy. I tu mamy ryż, który był robiony taką samą metodą, jak robiony jest diówecz albo dżiówecz. Czyli ryż nie do risotta, to mogą być również długie ziarna
Bardzo dużo w tym wypadku jarzyn. Kura, która była zrumieniona, ale potem ona jest położona, a najpierw jarzyny i grzyby. Tu jest 5 elementów kulinarnych w tymże. Bardzo dobre, a to jest w ogóle wzruszające. Nie przypuszczałem, że tutaj można znaleźć owodanie. Swiczkowa na smetanie, czyli mamy polędwicę wołową, która była uduszona, sos jarzynowy przetarty i do tego dokładnie tak samo jak w Czechach mamy tutaj trochę bitej śmietany, mamy maźnięcie brusznicami, tylko że tutaj już nie ma knedla, tylko są takie placuszki, które były zrobione z piwem, czyli to ciasto ma w sobie dodatek piwa. Mąka, jajka, piwo, a potem smażenie. Swiczkowa. To jest coś, co znajdziemy w wielu miejscach w Chorwacji. Gnocchi, czyli kluseczki ziemniaczane, ale ponieważ jesteśmy w tym właśnie, a nie innym miejscu Chorwacji, więc mamy te gnocchi razem z dziczyzną, która była uduszona, pokrojona w takie mniejsze kawałki. Sos otula szczelnie owe kluseczki. Miękkie, wspaniałe. Moi drodzy, z punktu widzenia historycznego, wszystkie dania są oczywiście ważne, ale zobaczcie na to, co wokół mnie. W parku platany, termalna woda, secesja, gulasz i piwo. Moi drodzy, to jest tak, jakby stary Prochaska, jakby powiedzieli Czesi, Franjo Josip, jakby powiedzieli Chorwaci, czy też dobrotliwy nasz Franciszek Józef łypał na nas zza grobu swoim łagodnym okiem. Knedelek, tak, knedelek i sos. On tak wspaniale pije sos, jak ja za chwilę wspaniale łyknę trochę piwa. Jestem wspaniale osadzony. Kącik partnerski. Ale głównie boję się dać jeszcze jedną karabelę do rąk naszych licznych zuchów, wołodyjowskich ze wszystkich obozów, do rąk tych wszystkich młodych, którzy tylko czekają na hasło nienawiści, by stworzyć nasze rodzime Sturm Abteilungi. Boję się, że w mojej najskromniejszej mierze mogę przeszkodzić tej wspaniale godnej, męskiej, imponująco nie... Słuchanie audiobooków i podróż to rzeczy do siebie i dla siebie absolutnie stworzone. No i skoro mam kilkaset kilometrów dzisiaj do pokonania, to słucham wspaniałej rzeczy. Antoni Sobański, znany w kręgach skamandrytów jako hrabia Tonio, niezwykle przenikliwy obserwator i autor doskonałych reportaży. A ta książka jest zbiorem reportaży pod tytułem Cywil w Berlinie, napisanych zaraz po dojściu Hitlera do władzy. Słucham tego i przechodzą mnie ciarki, ponieważ ówczesna sytuacja do złudzenia przypomina to, co w tej chwili dzieje się na świecie. I słucham tego, gdyż mam nadzieję, że ktoś inny jeszcze tego słucha i że potrafimy wyciągnąć wnioski z tego, co już się wydarzyło. A poza wszystkim jest to absolutnie wspaniały dokument epoki. Antoni hrabia Sobański, Cywil w Berlinie. Porywająca, przenikliwa lektura. Zbiór reportaży Antoniego Sobańskiego to jedna z miliona pozycji, które znajdziecie na BookBeacie. Nie tylko literatura faktu, ale ta również wspaniała. Także kryminały, na przykład te najchwytliwsze ostatnimi czasy, Kobena czy Mroza, literatura dla dzieci i pozycje przeróżne nie tylko po polsku.
Tylko do 13 września tego roku w ramach specjalnej oferty nowi użytkownicy BookBeata otrzymają z kodem Robert 40 godzin darmowego słuchania do wykorzystania w ciągu 70 dni. Używając tego samego kodu po tym terminie otrzymać można 20 godzin bezpłatnego słuchania do wykorzystania w ciągu 30 dni. I jest to ostatnia tak dobra oferta w tym roku. Szczegóły w opisie filmu. Koniec kącika partnerskiego. Uruchamiamy teraz nasz kącik dendrologiczny i będzie to jego wydanie mistrzowskie. Bowiem żadne inne drzewo w całej kontynentalnej Europie nie ma startu do tego. Żadne inne drzewo, które tak jak to zwie się miłożębem japońskim. Ów miłożąb japoński został zasadzony mniej więcej w 1770 roku. Jest najstarszym miłożębem japońskim, jak rzekłem, w kontynentalnej Europie. Tylko w Wielkiej Brytanii są starsze. Miłożąb japoński, który jest otaczany czcią w Azji, w Chinach, w Japonii, jak sama nazwa wskazuje, to jest jedyne drzewo, które jest w stanie przetrwać katastrofę nuklearną. Wiemy to, bo takowa się już wydarzyła w Japonii, w Hiroshimie i w Nagasaki i miłożąb japoński po tym się odrodził. Moi drodzy, wspaniałe drzewo, a zostało zasadzone przez pewną rodzinę, która zapisała się bardzo dobrze w historii miasta. I właśnie koniec XVIII wieku to czas, kiedy owa rodzina Jankowicz, zaczęła stawiać tutaj pałac. Budowa tego pałacu trwała 7 lat. W 1777 rzecz została ukończona. No i dzisiaj jest to muzeum i tam właśnie idziemy. Wspaniałe wielkie odrzwia, żeby mogła tutaj wjechać karoca, powóz, no i też żeby nie było hałasu, to mamy tutaj drewniane klepki na podłodze. Rodzina Tak się dzieje, bo to jest muzeum i muszą wiedzieć muzealnicy, kiedy ktoś wchodzi. Otóż rodzina Jankowicz przybyła tutaj z Bośni. Rodzina węgiersko-chorwacko-bośniacka, wiecie. Wówczas narodowość nie była tak ważna jak dzisiaj. W każdym razie mówili oni po węgiersku i Antun Jankowicz to był człowiek, który zaczął stawiać ów pałac i też przyczynił się do budowy Daruwaru. Mówiłem o karocach, mówiłem o powozach. No to nie jest powóz, którego używano na co dzień. To jest powóz, którym jechało się tylko raz na cmentarz. Jest to bowiem miejscowy, stary powóz do przewożenia trumien. On czeka na renowację, ale to jest zabytek. No więc mamy bogatą, już szlachecką rodzinę, a po przybyciu tutaj i w czasie, kiedy doprowadzono kolej, trochę później, do Daruwaru, miasto już istniało, jeszcze większe pieniądze. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj mamy słynny slawoński chrast, czyli miejscowy dąb. Materiał na beczki, już wtedy ceniony i dzisiaj niezwykle ceniony. No i właśnie transportowano ów materiał i już kolega Antun Jankowicz kupił tytuł grofa. Grafa, czyli hrabiowski. Tak, monarchia austro-węgierska, wówczas jeszcze austriacka, była to jedyna monarchia, w której można było kupować tytuły niezależnie od narodowości, niezależnie od pochodzenia. Stąd mamy również arystokrację żydowskiego pochodzenia. Mamy baronów Rothschildów na przykład i znacznie więcej baronów. Wszystko można było kupić. Kapitalizm. Od co? Pamiętacie datę ukończenia budowy, rok 1777. Zatem to było barokowe wnętrze, ale przerobiono to na potrzeby szkoły. Nie odebrano tego właścicielom. Rodzina Jankowicz sprzedała to, a ostatni właściciel zbankrutował, potem jakieś banki, w końcu państwo. Od roku 1920
do 2004 tutaj była szkoła, więc zmieniono nieco wnętrza. Nie ma już tego baroku. Zresztą do tej szkoły tutaj chodził nasz Igor, ale Andrzejek miał jeszcze lepiej, bo on chodził do przedszkola. Do przedszkola chodził w Pałacu Biskupim. Wiecie gdzie? No, na pewno oglądaliście ten odcinek. To było mianowicie w Lidzbarku Warmińskim. W każdym razie jeden i drugi miał nieźle. To jest oryginalne pomieszczenie i nie barokowe w dodatku. Ostatni z rodu Jankowiczów przystroił to w stylu neoklasycystycznym. A kotek nie jest ani neoklasycystyczny, ani barokowy, lecz nieco płochliwy. Dobra. Kotek kotkiem, neoklasycyzm i taras. W barokowych pałacach takich oto tarasów raczej nie stawiano. Zważywszy na aurę i kanikułę, powinniśmy cały ten odcinek kręcić w piwnicach winnych, winiarskich. Nie byłoby z tym najmniejszego problemu, bo tutaj co drugi dom ma takowe. No ale oczywiście musiał mieć takowe i pałac. I to były piwnice nie tylko do przechowywania wina, ale również do produkcji wina. I to nie jest muzeum w tej chwili, gdyż jak widzicie, mamy tutaj nowoczesne tanki. To jest dzierżawione i mamy tu prywatną winiarnię. Również te beczki nie są muzealne, one są zagospodarowane. A co się tutaj robi? No, w tym rejonie robi się graszewinę. Z tego słynie Daruwar. Choć nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy, być może wam się ta wiedza przyda. Genezy nazwy miasta. Dwa madziarskie słowa. Daruwar. War to miasto, a Daru to żuraw, czyli miasto żurawia i graszewiny, jak widzicie. Ale piękny dźwięk, graszewina prosto z tanka. Już wychodziliśmy, ale pan zarządzający piwnicą spytał się, czy chciałbym się napić prosto z tanka graszewiny, a ja mu na to, papa katolik, czyli po miejscowemu, a czy rzymski papa jest katolikiem? No pewnie, że chce się napić wina. I papa też jest katolikiem, jak wiadomo. Moi drodzy, czy to jest dobre wino? Sami możecie ocenić. To jest piwnica należąca do winiarni Daruwar. Oni tutaj organizują, jak się człowiek wcześniej zgłosi, degustację wina i sera. Graszewinka. Ten pałacowy pokój nazywa się Piwska Soba, czyli pokój piwny. Mówiłem wam o browarze miejscowym, o tym, że jest starszy nieco od browarów w Pilźnie. No właśnie przybysze z Czech, przybysze z Niemiec również, oni przywieźli tu kulturę piwną, ale browar powstał dzięki niegdysiejszym właścicielom tegoż gmachu, czyli dzięki rodzinie Jankowicz. I browar działa w dalszym ciągu. Staroczeszko to jest nazwa piwa, natomiast browar to jest daruwarska piwowara. I robi również piwa rzemieślnicze, kraftowe. I mam przed sobą przekrój takowych piw. A w tym piwnym pokoju organizowane są takie degustacje piwa, połączone na przykład z degustacją miejscowych serów. Piąty element, tak się nazywa ta linia, bo mam tutaj 5 kraftowych piw. Nie będę wszystkich próbował, bo mam tylko jeden ser, specjalnie, żebym tu nie gadał do was przez 15 minut. Mam jeden ser pod kopułą, bo gdy się tak zrobi, to od razu uwalnia się zapach trufli. To jest ser aromatyzowany truflami. I jakie piwo do tego dobrać? No, stout najlepiej. Stout wytrzyma ów niezwykle intensywny aromat trufli. Zatem co robimy? No, robimy rzecz najprostszą z możliwych, czyli bierzemy do ust nieco piwa, niemal czekoladowe doznania, prawie jakby coś z kakao pił. I
I teraz bardzo wyraźne trufle. Pasuje po prostu jak ulał. Tak. Jeśli chcecie czegoś takowego doświadczyć, to po prostu daruwarska piwowara. Umawiacie się wcześniej i macie. A zobaczcie, 5. element, więc tutaj jeszcze jest całkiem sporo do degustacji. W daruwarze niemal wszystko jest na wyciągnięcie ręki. W powietrzu unosi się zapach słodu, ponieważ browar jest właśnie tam, dosłownie 200 metrów stąd. Pałac jest tam na wzgórku, a ta świątynia to była kiedyś kaplica pałacowa, a teraz jest to ogólnodostępna świątynia rzymskokatolicka. Po drugiej stronie ulicy mamy świątynię prawosławną, serbską. W tym domu mieszka kapłan owej świątyni. A w domu vis-a-vis mieszka ksiądz katolicki i, jak mi mówiono, bardzo się lubią, przyjaźnią i często się spotykają. A w tym budynku, tutaj właśnie, do którego zmierzam, mieści się czeski Dum, czyli siedziba miejscowej czeskiej mniejszości. Ów niezwykle przyjemny zapach piwnego słodu bardzo pasuje do naszej daruwarskiej czeskiej opowieści. To jest Villa Gros, czyli serce siedziby czeskiego stowarzyszenia. Czeski Dom, tak to się nazywa. Ale musicie wiedzieć, że od 80 lat tutaj ukazuje się gazeta po czesku, tygodnik. Bo czeski jest jednym z oficjalnych miejscowych języków. Nie mówię oczywiście o całej Chorwacji. Mówię o Daruwarze i okolicach. No i to już jest przecież tyle czasu. A oni dalej mówią po czesku. Dlaczego? Ano dlatego, że chcą. Mówią również po czesku, przecież mówią też po chorwacku. To jest ich pierwszy język. Więc dlatego, że chcą i dlatego, że miejscowi im to umożliwiają. Co tu mamy? Tu mamy przedszkole czeskie. Tutaj mamy czeską podstawówkę. Ale w mieście też jest czeskie gimnazjum. Tak, oni sobie nie zlikwidowali gimnazjów. No więc jak skorupka za młodu w domu i potem w przedszkolu, w podstawówce i w gimnazjum nasiąknie czeskim, a dookoła jest chorwacki, to już są 2 języki. A jak mówił Goethe, im więcej znasz języków, tym bardziej człowiekiem jesteś. Oto muzeum, które ilustruje dzieje tutejszej czeskiej mniejszości. No nie będziemy wam, drodzy państwo, po kolei objaśniać znaczenia tych eksponatów. Ważne jest owo motto, które wisi na ścianie. Po czesku. No więc mówię po polsku. Naszym posłannictwem jest zachować język i kulturę naszych przodków, którym zawdzięczamy wszystko, co teraz mamy. No i właśnie to robią. Jesteśmy na obrzeżach Daruwaru, to już jest początek gór Papuk, prawda? Tego pasma. Tak. Miejsce nazywa się Greenberg i to jest restauracja, ale również agroturystyka, OPG, czyli miejsce, które sprzedaje przez siebie robione produkty. Tak, właśnie. Część produktów jest robiona tutaj przez gospodarzów. Oprócz tego jeszcze jest i nocleg, wielka poszada. Tak po prostu miejsce na siedzieć pod drzewem, dużo przestrzeni do różnych aktywności przez dzień, także powiedzmy, że tu się da spędzić parę fajnych godzin. I jeść. Przede wszystkim. No zobaczcie, tutaj mamy ciekawą koncepcję, czyli fish paprikarz, ale pamiętajcie, że jesteśmy w zachodniej Slawonii, nie jesteśmy w Osieku, więc to jest niezwykły fish paprikarz, bo mamy tutaj ryby słodkowodne i słonowodne, prawda? Tak,
Tak. Dwie są słodkowodne, No, jedna słonowodna. Tak. Ale przez mój polski pozwolę Tobie przedstawić, o których rybach rozmawiamy. no dobra, to jest brancin, czyli to jest okoń morski. Tu jest smuć, to wiesz co to jest smuć? Tak. Czyli Tak, co to jest? ale po polsku nie umiem przetłumaczyć. Smuć to jest sandacz. I jeszcze jest chyba pstrąg. Tak, Pastrunka. tak. Obiecuję, że do następnego kiedykolwiek może nagrywanie nauczę po polsku. Mój drogi, nazwy ryb i ich teolodzy to jest w ogóle bardzo poważny temat. Czyli jest już pewna różnica niż w Slawonii blisko barani. Jest też różnica w makaronie, dlatego że on jest ze śmietaną i te skwarki nie są z wędzonej słoniny. No nie, chyba zaraz sprawdzimy. No, są bardziej mięsne niż tłuste. Dobre. Koncept kompletnie I teraz inny, no. rzecz, zanim weźmiemy trochę ryby do ust. Małe miasteczko, 10 000 ludzi maksimum. Kawiarń, kaficzów widziałem tutaj co najmniej z 5 przy głównej ulicy. Ja wierzę, że ich jest 30, jeżeli by liczyli. 10 000 ludzi. Restauracji jest wiele, pokazaliśmy dzisiaj 2, a nie do programu wczoraj jedliśmy doskonałą pleskawicę z kajmakiem, czyli bałkańskiej historii. Ale jest ich więcej, jest ich kilka. Ten ser z truflami, którego próbowaliśmy, jest robiony tutaj. Browar jest, winiarnia jest nie jedna. Moi drodzy, to jest taki wspaniały mikrokosmosik. A teraz, Igorze, musimy spróbować i powiedzieć, jak nam to smakuje. Chodźmy zobaczyć. To jest inny fisz paprykarz. Nie tylko ze względu na różnicę w składzie rybnym, ale jest bardziej pomidorowy. W ogóle jest pomidorowy. Nie jest w ogóle ani ostry. Nie ma przetartej cebuli w sobie. Więc widzicie, jeśli podążacie Chorwacją szlakiem rybnych paprykarzy, to one się mogą od siebie różnić. A jeśli kochacie takie właśnie miejsca, które są same światem dla siebie, to Daruwar jest miejscem dla Was. Igorze, chciałem Ci jeszcze raz serdecznie podziękować za to, że nas tu zaprosiłeś, że nas tutaj oprowadzałeś, że nam pokazywałeś to wszystko. Możesz być dumny z miejsca, w którym się wychowałeś i na świat przyszedłeś. Jestem bardzo dumny i z tego powodu ja Wam dziękuję, że pokazaliście to miejsce, bo zasługuje swoją przestrzeń. Ma dużo tego do zaoferowania, widziałyście. No, a pokazaliśmy nie wszystko, jeszcze Nie. raz podkreślę. 10 000 mieszkańców, czyli jak na polskie warunki, dziura po prostu. Wspaniała. I takie kochamy najbardziej. Živjeli.